Witam serdecznie, szanownych państwa. Na tle doniesień o masowych zwolnieniach i ruchłym zastępowaniu miejsc pracy przez sztuczną inteligencję, mimowolnie nasuwa się pytanie, dokąd zmierza nasza cywilizacja? Moim zdaniem, jeden z najbardziej przerażających i realistycznych scenariuszy to technofeudalizm. Aby zrozumieć, czym on jest, proponuję najpierw cofnąć się w czasie i przyjrzeć klasycznemu feudalizmowi. Był on niesamowicie stabilnym systemem społeczno-gospodarczym, który trwał w Europie i Azji przez wiele wieków, a nawet tysiącleci. W gruncie rzeczy była to zdecentralizowana gospodarka, oparta na wyciskaniu renty z ludności zamieszkującej podległe ziemie. Przyglądając się systemowi społecznemu tamtych czasów, zauważymy jasną strukturę. Na dole hierarchii znajdowali się chłopi, około 90% populacji. Byli oni przywiązani do ziemi dziedziczną umową. Nie posiadali nic własnego, ani ziemi, ani domów, ani narzędzi. Dostęp do zasobów, wody, lasu, pastwisk był ściśle kontrolowany przez lordów w zamian za pracę lub część zbioru. Nawet prawo do przemieszczania się wymagało zgody pana. Wyżej znajdowała się cienka warstwa niechłopów, około 50%. Dzielili się oni na specjalistów, rycerstwo, siły porządkowe dbające o rygor militarny, duchowieństwo, kontrola życia duchowego i społecznego, kmieci, niezależni i samowystarczalni posiadacze ziemscy, mieszczanie, kupcy, rzemieślnicy, członkowie gildii, ludzie luźni, wolni pracownicy nie posiadający własności. Rycerze i duchowieństwo również płacili rentę, ale w formie służby, wojskowej lub religijnej. Jednak to trzy ostatnie kategorie są najciekawsze. Mogli oni posiadać własność, nie płacili renty, używali pieniędzy do handlu i mieli pewną ochronę prawną. To właśnie ci ludzie ostatecznie odegrali kluczową rolę w obaleniu feudalizmu. Na szczycie byli lordowie, główni beneficjenci systemu. Posiadali niemal wszystko. Jednak od czasu do czasu mierzyli się z problemem. Populacja rosła, ziemia osiągała granice wydajności, a wartość pracy pojedynczego chłopa spadała. Rentowność dóbr malała. Aby zrekompensować straty, lordowie stosowali trzy główne strategie. Akumulacja własności. Próbowali zamienić nadmiarowych chłopów na nowe terytoria. Wysyłali ich do osuszania niebezpiecznych bagien lub na stoki gór, zmieniając nieużytki w pole uprawne. Innym sposobem była wojna z sąsiadem. Działania te były skuteczne, bo często redukowały nadmiar ludności i zwiększały stan posiadania lorda. Monetyzacja. Wymiana pracy chłopów na złoto i srebro. Lord mógł oddawać swoich ludzi w dzierżawę kmieciom lub innym panom. Czasem, choć rzadko, pozwalało najbardziej przedsiębiorczym wykupić wolność za ogromną, jednorazową sumę. Rozrywka. Dosłownie. Lordowie wykorzystywali poddanych dla zabawy, dopuszczając się okrutnych czynów, dla hazardu lub dreszczyku emocji. Posiadając absolutną władzę sądowniczą, feudal nie widział w poddanym człowieka, lecz aktyw. Skrzywdzenie cudzego chłopa było traktowane nie jako zbrodnia przeciw osobie, lecz jako uszkodzenie mienia sąsiada, za co płacono odszkodowanie. Oryginalny feudalizm był straszną dystopią, w której praca ludzka nie była prawie nic warta, a 1% populacji posiadał niemal wszystko. Mimo to system był prosty i trwały. Feudalizm jest jak krab świata systemów społecznych. Wiele różnych społeczności w Eurazji ostatecznie przybierało te formy. Zmierzch feudalizmu w Europie nastąpił dzięki kombinacji czynników. Wielkiej dżumie, która drastycznie zmniejszyła liczbę ludności, masowym wojnom oraz odkryciu nowego świata. Stworzyło to naturalny deficyt rąk do pracy, co podniosło jej wartość. Nowe technologie tworzone przez wspomnianą wolną warstwę jeszcze bardziej zwiększyły produktywność, pozwalając Europie odejść od feudalnych struktur. Historia się nie powtarza, ale rymuje. Idea technofeudalizmu zakłada istnienie wąskiej elity, technolordów, posiadających większość zasobów technologicznych. Pod nimi znajdzie się wąska grupa specjalistów, a reszta wpadnie w pułapkę technopoddaństwa.
W tym scenariuszu ludzie nie będą posiadać prawie nic. Wszystkie życiowe usługi będą dostarczane przez platformy technologiczne. Technochłopi będą zmuszeni płacić subskrypcje za wszystko, co niezbędne do życia. I choć ta mroczna wizja nie jest przesądzona, wydaje się bardzo prawdopodobna. Już teraz w USA 10% populacji posiada 93% akcji. Dolne 50-60% nie posiada praktycznie nic. Co to oznacza? Nie posiadają mieszkań na własność, wynajmują je lub spłacają kredyt. Nie mają też własnych aut, korzystają z leasingu lub najmu. Większość narzędzi cyfrowych jest dostępna tylko w modelu subskrypcyjnym. To kolejna forma renty. Ta tendencja staje się ogólnoświatowa. Jaskrawym przykładem jest Polska. O ile starsze pokolenie jest relatywnie chronione przez zgromadzony kapitał w postaci mieszkań, o tyle młodzi ludzie w dużych miastach coraz częściej wpadają w pułapkę technofeudalizmu, gdzie brak własności zastępuje niekończący się czynsz i niepewność finansowa. Najbardziej przerażające jest to, że według wielu ekspertów w obliczu rozwoju AI i robotyki mamy bardzo mało czasu na zgromadzenie kapitału i ucieczkę z tej pułapki. Niektórzy dają nam nie więcej niż 5 lat. Te innowacje mogą pozbawić pracy ogromną liczbę ludzi. Nie mówimy tu o fantastycznym AGI, ale o obecnych narzędziach AI, które potrafią wykonywać złożoną pracę kognitywną za ułamek ceny ludzkiej pracy. Przykładem są automatyczne taksówki w USA i Chinach. Już teraz wykazują mniejszą wypadkowość niż żywi kierowcy. Gdy giganci technologiczni, odniosą sukces u siebie, ruszą na podbój innych rynków, w tym Europy i Polski. Wkrótce możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie masa ludzi będzie miała niskopłatną pracę lub nie będzie jej miała wcale. To oni staną się fundamentem klasy technopoddanych. Technolordami zostaną właściciele akcji i dywidenci, którzy mogą wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy, dokładnie tyle, by uniknąć rewolucji. 90% populacji stanie się zależne od platform i woli swoich panów. Wszystko, co będą mogli zaoferować w zamian, to swoje dane do trenowania sieci neuronowych, tanią siłę roboczą lub siebie jako rozrywkę. Oczywiście to tylko jeden ze scenariuszy. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Nawet na drodze do technofeudalizmu ludzkość mogą czekać wstrząsy i wojny wynikające z nagłej nieprzydatności szerokich mas dla technolordów. Takie jest moje zdanie i mam nadzieję, że było dla was pomocne. A co wy o tym sądzicie? Na ile realne jest nadejście technofeudalizmu w przyszłości? A może sądzicie, że on już nastał? Chętnie poznam wasze opinie w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!